Cześć, witam Was w 188 już vlogu. Jeszcze trochę, kurczę, i będzie 200 vlogów. Nieźle, nie? Także na początek, jak zawsze, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, opinie, łapki w górę, łapki w dół. Moi drodzy, dzisiaj też będzie taki nie za długi, w sumie króciutki vlog, bo robota też nie była jakaś tam wyjątkowo poważna czy skomplikowana, chociaż na taką się zanosiła. A chodzi tutaj o wymianę silikonu w brodziku. Zadzwonił do mnie klient, powiedział, że ma wyciek spod brodzika. Ktoś tam u niego był i mówił, że trzeba demontować cały brodzik i tak dalej. Ja mówię, że nie zawsze tak jest, bo czasami wystarczy wymienić silikon. Ale pojechałem, obejrzałem, zobaczyłem i faktycznie tam, być może mi się udało też to złapać, to zobaczycie. Tam tego silikonu było tyle, co jakby nie było. Była tylko taka zaciągnięta, cienka warstewka, nawet dobrze nie był wciśnięty między ścianę a brodzik i tam był po prostu taki luz, zobaczycie tym nożykiem, co wycinałem, on tam po prostu wpadał. Nawet tam nie wyciąłem, tylko ta szpara taka była, że ten nożyk po prostu luźno wpadał między ścianę a brodzik. Ktoś nie do końca zgodnie ze sztuką, że tak powiem, zasilikonował, bo to tam jak tam sobie zatarł tym silikonem, to przez jakiś czas było dobrze, ale wiadomo, brodzik akrylowy, jak się człowiek kąpie, to wszystko pracuje i takie silikonowanie po wierzchu nie za bardzo oddaje. Także generalnie ten silikon cały wyciąłem. Tam w sumie poszła mi prawie cała butelka, bo wcisnąłem tego silikonu tam dość sporo między ścianę a kabinę, bo tak się też powinno robić. To powinno trzymać, być szczelne, nawet jak pracuje, to powinno pracować z tym silikonem, a nie tylko ten silikon, że po wierzchu zalepiony na chwilę. Od momentu, kiedy to robiłem do dzisiaj, kiedy ten vlog, ten materiał montuję, minęło już parę tygodni, bo ja się umówiłem z klientem, że w razie gdyby to nie był silikon, bo oczywiście była też opcja, że pod brodzikiem mogło ciec, bo często się spotykam, że ktoś jakieś tam te przyłącza harmonijkowe daje, które pękają. Nie wykluczałem tego, że to nie jest pod brodzikiem też, że tam syfon mógł coś nie tak, ale się umówiłem w ten sposób, że jeśli będzie ciekło po moim silikonowaniu, że po prostu zadzwonił, przyjadę, wtedy rozbierzemy całą kabinę, a to silikonowanie po prostu odliczę, nie? Od kosztów. Ale minęło już parę tygodni, także wiem już, że jest wszystko ok i ta moja diagnoza była trafna, że to po prostu była wina tego silikonu, a nie pod brodzikiem. Także klient zaoszczędził sporo pieniędzy, bo tutaj nie chodzi o to, żeby robić tak, żeby naciągnąć klienta, ale chodzi o to, żeby zrobić to dobrze, i żeby był klient zadowolony. To jest taka moja dewiza, nie? Żeby najważniejszy jest zadowolony klient. Także nie będę przedłużał, bo się rozgadywał. Zapraszam do oglądania. I jak zawsze też zapraszam za tydzień na kolejnego vloga. Postaram się zrobić jakiegoś może trochę dłuższego, bo jeszcze mam trochę materiałów. Zobaczymy, co tam wybiorę, jak tam z czasem. Ale tak czy inaczej, dzisiaj miłego oglądania i do zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć, witam Was w nowym dniu. Moi drodzy, dzisiaj jadę, nie wiem, czy ciekawa będzie praca, czy nie. Powiem Wam tak, tutaj klient zadzwonił i powiedział, że tam
od brodzika zalewa sąsiadkę, czyli no są tak naprawdę, tak mi się wydaje, dwie opcje. No jedna to jest, że silikon po prostu się rozszczelnił i zacieka pod brodzik, a potem leci już na dół. I to jest ta taka, no, że tak powiem, delikatniejsza opcja, taka no, do zrobienia od ręki. No i druga opcja, no trochę taka, gdzie jest więcej roboty, no i też troszeczkę droższa, no tak delikatnie rzecz ujmując, bo gdzieś jest, zależy jak to podłączał, bo często się spotykałem z takim czymś, że syfony, odpływy podłączali na harmonii, ludzie podłączają na harmonijkę, to później puszcza i no przy kąpieli tam jak ta woda leci, z tej harmonijki jest nieszczelność i leci sobie część na podłogę i no jest jeszcze opcja, no trzecia, ale to jest już takie bardzo rzadkie, że jest tam po prostu kratka ściekowa pod kabiną, też jest takie czymś spotykane, jest zapchana. No przy tych dwóch ostatnich no trzeba będzie demontować całą kabinę, cały brodzik, no to już są, to jest większa robota, większe koszta. No jeśli tylko powiedzmy silikon, no to tam są, można powiedzieć, drobne i szybko można temu zaradzić. No ale mówię, no ja tego nie wiem, no jadę teraz właśnie zobaczyć i zobaczymy co tam jest. Jak będzie widać ewidentnie, że jest powiedzmy silikon rozwarstwiony, no to nie będę od razu rozbierał całej kabiny, bo no to też nie sztuka od razu tam klienta na jakieś duże koszta narażać, tylko iść po, no że tak powiem, no tak, żeby no jak najmniej klienta tam po kieszeni uderzyło, bo może się okazać, że niepotrzebne jest po prostu rozbieranie całej kabiny, no ale to wszystko wyjdzie właśnie w praniu, także no to jest o tyle właśnie pod tym względem ciekawa ta praca, znaczy to zlecenie, które dzisiaj dostałem, no zobaczymy, tak jak mówię, zobaczymy na miejscu co to jest, jak to wygląda, bo to co klient mówi przez telefon, a to co potem się okazuje w rzeczywistości, to też są dwie różne sprawy. Zresztą no, klient, jak sam powiedział, on sam nie wie, czy to silikon, czy to brodzik, czy to syfon. Mówi, że on tego nie wie, no dlatego mnie wzywa. No i w sumie prawidłowe podejście, bo niektórzy próbują sami coś robić, a jak jeszcze bardziej zepsują, to wtedy dopiero dzwonią po fachowca. No, także co, jedziemy moi drodzy, zobaczymy na miejscu co i jak i będziemy decydować i działać, także widzimy się na miejscu. No i tu mamy winowajcę tego wycieku. No tutaj oczywiście zdejmę drzwi, żeby po prostu nie przeszkadzały. Zawsze jest wygodniej bez drzwi wymieniać silikon. Jeśli jest możliwość zdjęcia tych drzwi, to oczywiście je zdejmujemy. No, drzwi też bezpośrednio na podłogę nie kłaść, podłożyć na podłogę. Dobrze jest jakiś ręcznik, coś miękkiego, żeby bezpośrednio na płytki czy na coś nie, bo jak jest szkło hartowane, lubi szczelić, także no, z tymi drzwiami trzeba uważać. No i też, żeby nie pojechały na dół. Teraz mamy ładny tutaj, jak widzicie, dostęp. No i tutaj no jest, widzicie, szpara taka, że ten nożyk, nie wiem czy dobrze widać, swobodnie po prostu wpada w tą szparę. Tam w ogóle nie ma żadnego zabezpieczenia. No i przy kąpieli od groma tej wody właśnie szło pod brodzik. Tu jak widzicie jest taka cieniutka warstwa,
Także tu nawet z wycinaniem tego silikonu nie było jakiegoś problemu, było tylko po wierzchu zatarte, także trzeba to wszystko dokładnie wyciąć, wyczyścić i przygotować podłoże pod nowy silikon. Tam głęboko, właśnie między brodzikiem a ścianą, nie było kompletnie nic, było pusto. Także no tutaj trochę zabawy z tym jest, ale jak się dobrze powycina, wyczyści, wtedy jest pewność, że nowy silikon będzie dobrze trzymał, no i przede wszystkim będzie szczelne to wszystko. Także tu nawet jak widzicie, ten nożyk leciutko idzie, nawet nie ma jakiegoś tam specjalnego oporu przy wycinaniu, bo zazwyczaj jak silikonu jest dużo głębiej, no to trzeba tam trochę siły użyć, żeby to wyciąć. Tutaj no po prostu jak w masełko wchodziło. Czyli no powiem wam, że nic dziwnego, że tam wszystko, dużo tej wody leciało pod brodzik. Także jak to zobaczyłem i podczas wycinania, to tak widzicie, taka cieniutka tasiemka z tego silikonu. No także tutaj byłem no niemalże już na 100% pewien, że ten wyciek to jest wina właśnie tego silikonu, który no praktycznie w ogóle nie uszczelniał tej przestrzeni między brodzikiem a ścianą. Także generalnie silikon jest wycięty, jak widzicie, niewiele jego tutaj było. No i teraz to dobrze, właśnie ja to zawsze czyszczę ręcznikiem papierowym. Dobrze do sucha wszystkie te odpady, fuzelki, wilgoć, no wszystko to trzeba wybrać, zlikwidować, tak żeby powierzchnia była sucha, wolna od jakichś tam wolnych elementów. Na razie z wierzchu te drobinki zbieram, obczyszczam, potem jeszcze tam głębiej to na nożyk zakładam, można na jakiś mały płaski śrubokręcik i przeciągnąć właśnie tam w środku też, żeby też tam no, wilgoci nie było, bo wtedy ten silikon nie będzie trzymał. Także w miarę możliwości jak najdokładniej to wyczyścić. No tutaj nie należy się śpieszyć, bo no pośpiech to zły doradca, jak to się mówi. Ja gdzieś jeszcze właśnie przy papierze, bo ja właśnie mówię, jak ręcznik papierowy, on wszystko wyłapuje, nawet jak są jakieś zadziorki, to ładnie pokazuje, bo to roluje. Także no jestem zwolennikiem czyszczenia właśnie ręcznikiem papierowym. Jest no w moim przypadku no, sprawdzone. Tu jak jest też mocniej zabrudzone, zatłuszczone, można benzynką ekstrakcyjną przyczyścić. No i tu zaczynam silikonować, ale końcówki dobrze nie dokręciłem i widzicie jak to się skończyło. No ale to wszystko jest do odratowania, tutaj nie ma tragedii. Po prostu nie dokręciłem końcówki, tutaj już poprawiłem i nakładam nową warstwę silikonu i nie ścinałem najcieńszą końcówką, tak żeby jak najwięcej tego silikonu weszło właśnie między ścianę a brodzik. No i oczywiście ten silikon daje z nadmiarem, bo potem jak będę szpatułką wyrównywał też ten silikon, będę wciskał tam w głąb. Także tego silikonu nie żałuję, generalnie tutaj poszło grubo ponad pół butelki tego silikonu, ponad pół tuby.
No i trzeba pamiętać, żeby silikon dawać sanitarny, niezwykły. Tu jeszcze zwilżam takim płynem specjalnym, wtedy ładna spoina się robi i nie zostawia smug na brodziku i na ścianie. No i teraz odpowiednią szpatułką zbieram nadmiar silikonu i jednocześnie wygładzam. Jak widzicie, robię to z takim, kąt taki zostawiam, żeby ta woda po tym silikonie spływała, a nie zostawała na spoinie. No i tutaj mamy z grubsza zrobione, teraz to wszystko wygładzić, wyrównać, żeby była na całej długości tego brodzika jednolita spoina. I tak jak się już wykańcza, to właśnie jednym pociągnięciem te dwie strony brodzika, nie robić przerw, tylko starać się jednym pociągnięciem przy wygładzaniu, przy tym ostatecznym właśnie robić jednym pociągnięciem. No i to już mamy, można powiedzieć, zrobione, wygładzone, jak widzicie. Najgorzej nie wyszło. Także tutaj te śmieci, papiery wyrzucamy. Będziemy mogli założyć drzwi i w sumie kabina będzie gotowa. Tutaj przy okazji jeszcze pan poprosił, żeby sprawdzić spłuczkę, bo woda wyciekała tutaj na połączeniu właśnie pojemnika na wodę, a muszlą, ale to zaraz wam pokażę. Tutaj oczywiście pozakładam drzwi. Tam panu powiedziałem, żeby przez dobę nie lał wody, nie kąpał się, żeby to po prostu dobrze wyschło, związało. No, pozostawiamy to do schnięcia. No i teraz ta spłuczka. Tutaj spuszczam wodę i tam właśnie na łączeniu właśnie pojemnika na wodę z tą podstawą tam się taka mała stróżka wody pokazywała. To jest chiński kibelek. Także ja już o tych chińskich kibelkach mówiłem wam wiele razy. No nie mam o nich najlepszego zdania, no ale jak się powymienia na części na polskie, to ceramika jest ok. No ale same mechanizmy i to wszystko, no to wiele do życzenia pozostaje. Tu, żeby zdjąć cały pojemnik na wodę, no trzeba, bo wody zawsze trochę zostaje. Gdybym odkręcił śruby, to wszystko by poleciało na podłogę. Także tutaj szmatą to, co do końca woda nie zleciała, po prostu wybieram do sucha, żeby po prostu nie zalać podłogi. Można szmatką, jak ktoś ma odkurzacz jakiś przemysłowy czy coś, no w każdym razie wodę należy z tego pojemnika wybrać, bo tutaj są takie plastikowe śruby, które przy rozkręcaniu rozdzielają się i przez te otwory na śruby ta woda, która została w pojemniku, po prostu poleciałaby na podłogę. Także dobrze to tam sobie jakąś szmatą wybrać tą wodę do sucha, wtedy nie musimy myć połowy podłogi.
No i jak się szmatką wybiera, to dobrze właśnie jakąś chłonną wziąć, nie jakiś tam z polistyrenu czy coś, tylko jakąś frotę, jakąś bawełnianą, taką chłonną szmatę, wtedy szybko tą wodę można wybrać. Bo tutaj no trochę tej wody jednak zostaje, no a wybrać ją po prostu trzeba, żeby móc rozebrać pojemnik. No teraz tam od spodu odkręcam te całe śruby, tak żeby pojemnik unieść do góry, bo tutaj właśnie stawiałem na uszczelkę, która jest właśnie pod zaworem spustowym, która uszczelnia ten pojemnik na wodę z całą muszlą. Czyli cały ten pojemnik musimy odkręcić i unieść do góry. No i tutaj jak widzicie unoszę. Tutaj no w sumie mogłem odkręcić zaworek i położyć, ale pana poprosiłem, żeby przez chwilkę potrzymał mi tą spłuczkę, żeby tam już nie rozbierać więcej. Starą uszczelkę zdjąłem, nową polską taką piankową założę i tutaj powinno rozwiązać ten problem wycieku tej wody przy spłukiwaniu. No i uszczelka tu ładnie się wpasowała, teraz to wszystko skręcić z powrotem do kupy i potem sprawdzimy, czy to było to. No tutaj moim sprytnym kluczykiem dociągam. No tu trzeba uważać, bo jak wspomniałem, te śruby mocujące są plastikowe, no też nie można przesadzić, bo po prostu pękną, wyłamią się. No tutaj prawidłowo, bo no powinny być tak jak w tych polskich śruby metalowe i wtedy by nie było problemu. Teraz puściłem wodę, poczekam napełni się zbiornik. Tutaj jeszcze wszystko wyczyszczę do sucha, żeby przy spuszczaniu wody sprawdzić, czy ta stróżka się pojawia, czy jest sucho. No tamtą starą uszczelkę na bok. Powiem wam, że z takiej dosyć twardej gumy była ta uszczelka tam, także nie dziwota, że ciężko było dokręcić, uszczelnić, no ale już wiemy, jak te chińskie wynalazki nie do końca są, nie wszystkie dopracowane. Także tutaj jak widzicie pojemnik się na wodę, rezerwuar napełnił. Teraz spuszczę wodę, sprawdzę, czy nie ma już tych wycieków, nie ma tej stróżki, o której tutaj Pan mówił. Tutaj woda poszła, sprawdzam tam od tyłu, tu od przodu, tak żeby z każdej strony jest ok, także można zamknąć i to na tyle na dzisiaj. No i tak, jesteśmy po robótce i powiem wam tak, tak jak przypuszczałem, że to będzie silikon, raczej tam nie było innej opcji. Nie wiem, czy tam widzieliście, było tak pusto w tej szparze między brodzikiem a ścianą, że tam nożyk po prostu wpadał, tam nie było zresztą tego silikonu. Jak wycinałem, to była taka, można powiedzieć, nie wiem, bibuła zaciągnięta tym silikonem, bo nie wiem, jak to inaczej określić. Tak po wierzchu tylko była taka cieniutka warstwa silikonu, tam w głąb nic z tego silikonu nie było wszczelone. To nie miało prawa trzymać, że tak powiem. Do tego silikonu z całego brodzika wycięłem mniej niż niejednokrotnie wycinam z umywalek. Strasznie mało jeszcze
powiem wam, co do Brodzika, jeszcze się chyba w swojej karierze nie spotkałem, żeby tak mała ilość silikonu była. No, to było tylko zaciągnięte, taka warstwa bibuła tego, no, bo mi się to z bibułą, kurde, kojarzy, taka cieniuteńka warstewka silikonu na Brodziku, no nie do pomyślenia. Także no tam jak ja teraz tam wpakowałem tego silikonu, to praktycznie weszła cała butelka mi prawie silikonu, tyle upchałem tam. Także no siłą rzeczy teraz no ciec tam podciekać, zaciekać no nie będzie miało jak, bo tego silikonu naprawdę tam wpakowałem, no. No i druga sprawa, no także, no tak widzieliście, no to zrobiłem, no tutaj też nie ma co, nie wiem, wiele do opisywania, tylko tyle, że mówię wam, no zaskoczyła mnie tak mała ilość tego silikonu, taka warstewka cieniutka, błonka silikonu, można powiedzieć. No i druga sprawa, to pan tam już tak przy okazji, bo jechałem tylko do Brodzika, ale się spytał właśnie o kibelek, że mu przy spukiwaniu tam podciekało między pojemnikiem na wodę, a właśnie miską sedesową. Na tym łączeniu mu gdzieś tam podkapywało. No. Nie wiem, czy tam zauważyliście, ale ta spłuczka raz, ten cały pojemnik na wodę, on tam latał jak na sprężynie. To prawda, to chiński kibel był, no ktoś też chyba nie do końca, nie wiem, albo nie wiem kto jak to składał, ale no, tą uszczelkę źle założył, tych śrub nie dokręcił i tą uszczelkę przekosił po prostu. Ja tam nową uszczelkę polską, taką pierścieniową założyłem, no i tam oczywiście to dokręciłem wszystko, także teraz już tam też nie cieknie, ale to taka, można powiedzieć, dodatkowa robótka była. No także 2 w 1. Także to co, na dzisiaj tyle. Ja jadę dalej, wam dziękuję i do zobaczenia przy następnych robotach, tak jak zawsze, nie? Cześć.